Przyszedł czas na debatę. Innowacyjne kształcenie zawodowe, branżowe i wyższe dla przyszłości europejskiego rynku pracy. Moderatorką dyskusji jest dr Katarzyna Olszewska, ekspertka EWET, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Zapraszam panią doktor na scenę. Zaraz przekażę mikrofon. A paneliści to i też zapraszam po kolei na scenę. Katarzyna Tulkis-Błesnowska, zastępca dyrektora Biura Programów Edukacji Zawodowej dla Młodzieży oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Katarzyna Ćwiąkała, ekspertka EWET, Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, Zespół Szkół nr 2 w Bochni. Pani Karolina Nawrocka-Mucha, Invest in Pomerania. I pan dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszam na debatę. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj tak dużo mówimy o kształceniu zawodowym. Myślę, że warto byłoby się zastanowić też nad innowacyjnością w kształceniu. Tutaj już zostali nam... Oj, przepraszam. Okej. Nasza debata nosi tytuł, był już przedstawiony tak naprawdę, dotyczący innowacyjności w kształceniu na różnych poziomach. Paneliści zostali Państwu przedstawieni, ja natomiast poproszę każdego z panelistów o krótką charakterystykę tego, czym się zajmują i tak naprawdę z punktu widzenia sektorów, które będziemy tutaj poruszali. Mamy sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, które pozwoli nam rozwiązać definicję innowacyjności w kształceniu i tego, jak przygotować młodych ludzi, aby znaleźli się w odpowiednim miejscu na rynku pracy. W związku z tym, jeżeli chodzi o innowacyjność z perspektywy naukowej i systemowej, to tutaj proszę o parę słów pana doktora Jarosława Domalewskiego, czym pan się zajmuje i krótką swoją charakterystykę przedstawić, a potem przejdziemy do pytań bardzo może nie szczegółowych, ale takich dyskusyjnych, które myślę, że na polu takiej debaty w aspekcie kształcenia zawodowego powinniśmy sobie zadać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Reprezentuję Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dokładnie Katedrę Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym. Jeśli chodzi o obszar moich zainteresowań, to w zasadzie przeszedłem w nim całą ścieżkę edukacyjną, bo rozpoczynając swoją pracę zawodową zajmowałem się przede wszystkim edukacją na poziomie przedszkolnym i szkołą powszechną, przechodząc przez problematykę zróżnicowania wewnętrznego szkolnictwa średniego, no a tak w ostatnich kilku latach wreszcie dojrzałem chyba na tyle, aby zająć się problematyką szkolnictwa wyższego. Moja obecność wynika tu jest ściśle powiązana z realizacją pewnego projektu, który w zasadzie finiszujemy. Konferencja podsumowująca ów projekt odbyła się w ostatni piątek i czwartek w Toruniu, a była poświęcona publicznym uczelniom zawodowym, czyli tym uczelniom, które realizują kształcenie zawodowe. Jest to sektor zasadniczo rzecz biorąc niewielki, jeśli spojrzymy na liczbę studentów, bo to jest około 5% ogółu, 50 000 studentów w chwili obecnej. W szczycie to było 100 000, ale jest to sektor jednocześnie szczególny, biorąc pod uwagę jego ulokowanie w przestrzeni, a mianowicie działa poza dużymi aglomeracjami miejskimi, na pustyniach edukacyjnych, gdzie zasadniczo rzecz biorąc nie ma często żadnej innej oferty kształcenia na poziomie wyższym. Stąd szczególna rola w wymiarze regionalnym czy subregionalnym tychże uczelni, publicznych uczelni zawodowych, w tej chwili Akademii Nauk Stosowanych. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. O parę słów poproszę panią Katarzynę Tulkis-Błesnowską.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Nazywam się Katarzyna Dulkis-Błosnowska. Jestem zastępcą dyrektora Biura Programów Edukacji Zawodowej w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zajmuję się obecnie 4 zespołami, nadzoruję ich pracę. To jest 2 zespoły, które koordynują wdrażanie programu Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe. To jest zespół mobilności, tak zwanej akcji pierwszej, i zespół projektów partnerskich, czyli akcji drugiej. W strukturze mojego biura również znajduje się zespół Europass, Krajowe Centrum Europass, ekspertów EWET i Euroguidance. I też koordynuję pracę zespołu bardzo licznego, który wdraża projekty dofinansowywane, projekty mobilności edukacji zawodowej finansowane z programu FERS. Właściwie całe moje życie zawodowe związane jest na różnych poziomach i z różnych stron z programem Erasmus+ i właśnie z sektorem kształcenia i szkoleń zawodowych. Sama jestem akurat absolwentką Wydziału Filologii Polskiej, natomiast tak się złożyło, że jak kończyłam studia, to odbywało się referendum dotyczące naszego wstąpienia do Unii. Jakoś tak poszło. Nigdy już potem, nigdy w zasadzie w swoim wyuczonym zawodzie nie pracowałam, tylko właśnie związałam swoją ścieżkę zawodową z funduszami unijnymi i bardzo szybko z programem Erasmus+, właśnie w obszarze WET. Od kilkunastu lat jestem związana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Miałam krótką przerwę w pracy w niej, natomiast wtedy też miałam okazję liznąć Erasmusa z zupełnie drugiej strony, jako koordynator właśnie Erasmusa na uczelni wyższej. Pełniłam też rolę eksperta dla programu Erasmus+, właśnie dla FRSE. Sama wdrażałam projekty Erasmusowe i nie tylko. Także mogę powiedzieć, że rzeczywiście coś tam o tym Erasmusie i kształceniu zawodowym wiem. I bardzo jest mi miło, że mogę z Państwem dzisiaj tutaj być. Dziękuję serdecznie, pani dyrektor. O kilka słów o sobie poproszę panią Katarzynę Ciąkałę. Dzień dobry Państwu. Może zacznę od tego, że jestem ekspertem Krajowego Zespołu do Spraw Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EWET. Jestem też doradcą metodycznym w obszarze kształcenia zawodowego dla nauczycieli techników oraz szkół branżowych w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku. A na co dzień jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym w Zespole Szkół nr 2 w Bochni. Jestem związana również z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie jako autor, recenzent materiałów egzaminacyjnych, a także jako egzaminator na egzaminie zawodowym. Jestem również trenerem wspomagania pracy szkół w rozwijaniu umiejętności uczenia się. Uczenia się poprzez eksperymentowanie, poprzez doświadczenia oraz poprzez metody aktywizujące. I to jest, myślę, że taka moja najmocniejsza strona. Tak zawodowo to dość mocno interesuję się taką problematyką, o której już dzisiaj było wspomniane podczas wcześniejszych wystąpień, problematyką uczenia się przez całe życie, czyli lifelong learning jest mi bardzo bliski, zarówno w kontekście młodzieży, jak i również w kontekście dorosłych. I tutaj na dowód tego może powiem, że aktualnie również uczę się
Uczę się różnych narzędzi związanych z coachingiem, mentoringiem i tutoringiem w edukacji. Jako takiej właśnie zindywidualizowanej i spersonalizowanej i myślę, że innowacyjnej formy właśnie wsparcia zarówno uczniów, zarówno nauczycieli, ale także dyrektorów właśnie w rozwoju edukacji zawodowej. Także tutaj myślę, że mam taką przyjemność patrzeć na tą edukację, zwłaszcza zawodową, z wielu perspektyw. Jako właśnie nauczyciel, no to towarzyszę przede wszystkim moim uczniom na co dzień w odkrywaniu przez nich ścieżek zawodowych. Jako doradca metodyczny dla nauczycieli staram się wspierać ich w rozwijaniu takiej praktyki dydaktycznej, praktyki metodycznej nauczania. No ale tutaj wspomnę jeszcze tak trochę prywatnie, że też jako mama trójki dzieci w wieku szkolnym patrzę również na edukację z takiej najważniejszej dla mnie roli i perspektywy, z perspektywy rodzica. I tak naprawdę bardzo mocno widzę, jak młodzi ludzie potrzebują dzisiaj nie tylko wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, ale jak mocno potrzebują takiego poczucia sensu w ogóle nauki. Jak i również takiej relacji w edukacji oraz w ogóle przestrzeni do bycia sobą. Dlatego tutaj optymistycznie podchodzę do tematu i mocno wierzę w edukację, która łączy, a nie dzieli, i która daje zawód, ale także daje głos młodym ludziom. Dziękuję. Serdecznie dziękuję i naszą jeszcze jedną panelistką jest pani Karolina Nawrocka-Mucha. Uprzejmie proszę o parę słów o sobie. Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Nawrocka-Mucha, jestem przedstawicielką projektu unijnego, również właśnie funduszy europejskich Invest in Pomerania. Natomiast ja na co dzień pracuję w zespole tak zwanym Talent Attraction, czyli przyciągania talentów. Jestem odpowiedzialna za relacje uczelnie-biznes, tutaj w tym znaczeniu uczelnie wyższe, i ja tutaj nie robię podziału na uczelnie ogólnoakademickie oraz uczelnie zawodowe, dlatego że na Pomorzu jako przedstawiciele de facto Agencji Rozwoju Pomorza współpracujemy ze wszystkimi jednostkami edukacji wyższej w całym województwie i ja zawodowo zajmuję się między innymi łączeniem tych światów, czyli realizacją wspólnych projektów, zachęcaniem do podejmowania wspólnych kroków, projektów wdrożeniowych, doktoratów, ale również też współorganizacji wydarzeń, które możemy robić razem właśnie we współpracy z biznesem, no bo przede wszystkim też chodzi o to właśnie, żeby studenci, ale i również uczniowie szkół technicznych, zawodowych znajdowali pracę. Jesteśmy też odpowiedzialni za współtworzenie takiego narzędzia, które się nazywa Pomorski Bank Talentów. Zachęcam, można zostawić swoje CV i tam pomorscy pracodawcy chociażby mogą właśnie poszukać tych kandydatów o konkretnych kwalifikacjach. Ja jestem takim też przykładem dość interesującym, dlatego że ja z wykształcenia jestem archeologiem i slawistką. To jest dość nietypowe. Natomiast, szanowni państwo, ja bardzo korzystam ze swoich wszystkich umiejętności nabytych na studiach do pracy dzisiaj we współpracy z uczelniami wyższymi i z biznesem. Więc absolutnie ścieżki są różne. Ja tutaj będę na pewno dzisiaj mówiła dość dużo o elastyczności kształcenia, więc też zapraszam do wysłuchania naszej debaty. Dziękuję serdecznie. Więc jak państwo sami mieliście okazję usłyszeć, mamy różne środowiska z różnych poziomów. Mamy i poziom kształcenia zawodowego, branżowego, wyższego. A tak jak już dzisiaj było wspomniane, to tak naprawdę zawodowo kształcimy się od przedszkola. Myślę, że pierwszym takim pytaniem, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, jest pytanie dotyczące innowacyjności. Bo jak naprawdę należy rozumieć innowacyjność w kształceniu z tak wielu różnych perspektyw, z tak wielu różnych poziomów, jak to odbieramy my jako eksperci w różnych dziedzinach, i może o odpowiedź poproszę pana doktora Jarosława. Z punktu widzenia socjologii i tego, jak to działa w pana rozumieniu, a potem przejdziemy dalej. Dziękuję bardzo. Ja rzeczywiście popełniłem troszeczkę, poświęciłem troszeczkę czasu nad refleksją, nad właśnie zastanowieniem się, w jaki sposób można byłoby rozumieć ową innowacyjność, gdybyśmy wyszli z perspektywy pedagogicznej. No to innowacją jest każda idea, działanie, wdrożenie, które jest po pierwsze intencjonalne, po drugie, które ma służyć realizacji określonych celów czy poprawie efektywności
przypadku pedagogiki kształcenia i wydaje mi się, że spokojnie moglibyśmy taką definicję przenieść również na poziom kształcenia zawodowego, czyli absolutnie nie sprowadzałbym to samej innowacji do jakiegokolwiek obszaru. Jest to jednak kompleks pewnych działań w najróżniejszych obszarach. W obszarze jakości kształcenia, w obszarze treści kształcenia, w sposobie konstruowania programów kształcenia, ale też w sposobie organizacji pracy instytucji edukacyjnych, szeroko rozumianych, w taki sposób, w przypadku kształcenia zawodowego, aby były one możliwie w jak największym stopniu adekwatne wobec zapotrzebowania, bo cokolwiek by mówić, to na tym polega specyfika kształcenia zawodowego, że jednak ono musi wychodzić naprzeciw pewnym potrzebom otoczenia, szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego. I tu już padło to słowo, które dla mnie wydaje się w ogóle kluczowe i myślę, że będzie się przewijało w trakcie naszej debaty, a mianowicie elastyczności. Elastyczności, która jest właściwie słowem kluczem, gdy w kontekście rozważania, jakim jest innowacja w kształceniu zawodowym. Zatem, proszę Państwa, innowacyjność z punktu widzenia jakości kształcenia, konstruowania programów. Myślę, że tutaj też można byłoby się odnieść do tak zwanych programów międzynarodowych, projektów. Jak to wygląda, jak ta innowacyjność wygląda z punktu widzenia programów, projektów, kontaktów międzynarodowych. Rozumiem, że to pytanie do mnie. Tak. Oczywiście program Erasmus+, bo na nim będziemy się dzisiaj skupiać i wszystkie inicjatywy około Erasmusowe w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych innowacyjność wspierają na kilku poziomach. Przede wszystkim mobilność zagraniczna czy uczniów, czy kadry pozwala obserwować innowacyjne rozwiązania, czy technologiczne, czy pedagogiczne, czy organizacyjne, które na poziomie szkoły w Polsce być może nie są dostępne. Oczywiście dużo się zmieniło w szkolnictwie zawodowym w Polsce i zmienia się nadal. Natomiast obserwujemy to, że uczestnicy projektów wracają z wyjazdów zagranicznych z nowymi rozwiązaniami, pomysłami czy metodami, które są potem w stanie stosować czy w swojej pracy już w zawodzie po zakończeniu szkoły, czy w pracy nauczyciela. Tym drugim poziomem są projekty partnerstw międzynarodowych, partnerstw strategicznych, innowacyjnych, gdzie z kolei organizacje wspólnie tworzą pewne rozwiązania związane z najnowszymi technologiami VR-owymi, czy w cyberbezpieczeństwie, czy tworzą różnego rodzaju nowe platformy e-learningowe, właśnie wychodzące naprzeciw obecnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. Także można powiedzieć, że pod tym kątem program Erasmus Plus jest swego rodzaju inkubatorem tych innowacyjnych rozwiązań, które potem mogą być skalowane na poziomie czy w perspektywie europejskiej. Oczywiście, gdyby pułapy finansowania były wyższe, na pewno ich zasięg byłby większy. Po trzecie też oczywiście program wspiera pewną profesjonalizację kadr, właśnie poprzez na przykład umożliwianie im odbywania praktyk zawodowych w swojej branży,
w zagranicznych przedsiębiorstwach. I znowu wracamy tutaj do tego środowiska pracy, no, które być może pod względem technologicznym czy innowacyjności tej technologii być może no, w Polsce nie są one dostępne. Także no, jakby tutaj rzeczywiście program widzi, zauważa tak, to, że no bez nauczycieli zawodu wyposażonych w taką najbardziej aktualną wiedzę o no, obecnie tak stosowanych rozwiązaniach w danej branży, no po prostu tego kształcenia zawodowego na odpowiednim poziomie nie będzie. Przepraszam, czy ja mogę coś dodać? Tak, bardzo proszę. Tak się rozsiądę wygodniej. Ja chciałam tutaj dodać, zgodzić się absolutnie w 100%. My jako Talent Attraction właśnie tydzień temu, właściwie to nawet nie tydzień temu, w niedzielę, wróciliśmy z tygodniowego wyjazdu do Włoch. Obraliśmy Włochy nie bez powodu. Byliśmy tam na wizycie takiej studyjnej w Mediolanie, żeby dowiedzieć się, jak Włosi to robią, że mają tak rozwinięty system pracy zawodowej ogólnie. I kształcenia wyższego, i techników. Oni mają najpierw technika, najpierw szkoły branżowe, a potem z tyłu dopiero są licea profilowane, a potem dopiero jeszcze są licea ogólne. Już nie mówiąc o tym, że szkół wyższych oczywiście też zawodowych mają mnóstwo. No jak oni to robią? Że to się tak u nich fajnie kręci i potem pracodawcy faktycznie mają z czego czerpać, no a u nas to wygląda różnie. Bo nie powiedziałabym, że jest źle. Natomiast bym powiedziała, że jest po prostu różnie w zależności od regionów, z którego końca Polski jesteśmy. Następnie potem przez 4 dni siedzieliśmy w Weronie i pracowaliśmy podczas targów, największych targów, no właśnie, pracy i orientacji zawodowej. Tak to się nazywa, Job e-Orienta. W Weronie 80 000 uczestników tych targów przez 4 dni. I wiecie co Państwo, jakby przychodzili do nas nauczyciele przede wszystkim ze swoimi grupami z techników, żeby zapytać, no dobrze, ale jaki profil kształcenia ma Polska? A czy możemy przyjechać do Polski na studia na przykład? I oni byli wszyscy z techników. Mi się przewinął jeden nauczyciel z liceum, więc to jest wspaniałe. A poza tym, jeśli chodzi o przyciąganie talentów, tutaj Erasmusa, wszyscy mnie pytali dodatkowo, czy jest możliwość nawiązania partnerstwa z technikum z Polski. To jest wspaniałe i ja myślę, że tutaj głośno o tym trzeba powiedzieć, że to absolutnie jest też rozwiązanie dla nas jako przedstawiciela, powiedzmy, pracodawców, tak, który podkreśla, że umiędzynarodowienie i przede wszystkim świadomość młodych ludzi na temat swoich możliwości to jest pierwszy krok do tego, żeby mieć właśnie taką świadomą, odpowiedzialną karierę, tak? Powiedzmy gdzieś tam rozwijać się zawodowo. Ale coś, co było też bardzo właśnie tutaj interesujące w tym kontekście, my staramy się przyciągać talenty na Pomorze, bo wiemy, demografia jest jaka jest. Wszyscy z Państwa zapewne lepiej wiedzą to niż ja. My mamy 90 000 studentów, lekko ponad. Mediolan, sam Mediolan ma ponad 220 000 studentów, z czego 17 000 to są studenci zagraniczni, czyli przyjeżdżający do nich bezpośrednio na studia. To jest olbrzymia liczba, bo to jest jedno miasto, a my mamy w całym regionie tylko tyle. Myślę, że to jest jeden z takich kluczowych też powodów, dlaczego to im się udaje. To jest ten program Erasmus, to jest program CEU na Uniwersytecie Gdańskim jako przykład, ale tych programów mamy w Polsce sporo, a myślę, że trzeba byłoby jeszcze więcej, żeby faktycznie też uczniowie chcieli realizować chociażby te zagraniczne praktyki w ramach właśnie chociażby funduszy europejskich, które też to właśnie umożliwiają. Tutaj, proszę Państwa, mamy dobry obraz tak naprawdę tych programów, które są dostępne dla ogółu, czyli tak naprawdę wszystkie szkoły, zarówno na poziomie oświatowym, jak i uczelnie wyższe, mają możliwość skorzystania z udziału w takich projektach. Skoro usłyszeliśmy trochę o Mediolanie, to Pani Kasiu, jak to wygląda z punktu widzenia stricte zawodowego, w szkołach zawodowych? Pani tak naprawdę reprezentuje też ten obszar i czy ta innowacyjność też w Pani mniemaniu tak naprawdę odzwierciedla uczestnictwo w projektach, a może zupełnie w czymś innym? Może ta innowacyjność w kształceniu zawodowym na poszczególnych zawodach wygląda troszeczkę inaczej? A więc tak, gdyby pewnie zapytać mnie 2 lata temu, co to jest innowacyjność w kształceniu zawodowym i branżowym, to bym raczej skupiła się na jakichś innowacyjnych technologiach, sztucznej inteligencji, czy też jakimś nowym oprogramowaniu, nowym sprzęcie. To oczywiście cały czas jest aktualne i to jest bardzo istotne i ważne, ale w tym momencie, jeśli Kasiu zadajesz to pytanie na tą chwilę,
to dla mnie innowacyjność w kształceniu zawodowym to jest to dla mnie przede wszystkim taka zmiana filozofii uczenia się oraz nauczania, czyli to, o czym tutaj Państwo też wspomnieli. Chodzi mi tutaj, może wytłumaczę, chodzi mi tutaj o odejściu od szkoły jako od miejsca, gdzie jest realizowana tylko i wyłącznie podstawa programowa w danym zawodzie, w kierunku szkoły, która jest taką przestrzenią przyjazną rozwojowi ucznia, która właśnie sprzyja rozwojowi i tych kompetencji twardych, czyli zawodowych, które naprawdę są tutaj bardzo ważne, ale również zwraca uwagę na rozwój kompetencji przekrojowych. Myślę sobie tutaj o kompetencjach przede wszystkim poznawczych, kompetencjach społecznych i tych osobistych. I tak naprawdę to wszystko wydaje mi się, że pozwala naszym uczniom skutecznie działać w różnych obszarach, zarówno w szkole, jak i w pracy, jak i w takim właśnie życiu społecznym. Tutaj Pan powiedział, że ciężko jest znaleźć takie obszary, w którym ta innowacyjność jest. Ja się z tym zgadzam, bo ona się tutaj bardzo mocno przenika, ale ze swojej perspektywy zawodowej pozwolę sobie tylko tak może wymienić, gdzie tutaj ten płomień najbardziej mi płonie, jeżeli chodzi właśnie o tą innowacyjność. To jest tak, branżowe centra umiejętności, czyli BCU. Dla mnie to są takie laboratoria przyszłości i właśnie w kontekście innowacyjności to jest to naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Wcześniej tutaj na wykładzie była mowa właśnie o tym, że nowoczesne kształcenie zawodowe powinno przygotować wszystkich do uczenia się przez całe życie, między innymi w formie upskillingu. I myślę, że branżowe centra umiejętności są właśnie takim świetnym miejscem, gdzie podnoszenie tych kwalifikacji w danym zawodzie właśnie się odbywa. Kolejnym takim obszarem, które tutaj mi się pojawia w głowie, to są właśnie, myślę, że tutaj Państwa nie zaskoczę, ale konkursy Skills Poland, Euroskills i WorldSkills, jako takie właśnie olbrzymie źródła inspiracji, jakie olbrzymie źródła takiej motywacji dla młodych ludzi. I to nasze dzisiejsze jubileuszowe 5. Forum Edukacji Zawodowej jest tak naprawdę, trzeba sobie to śmiało powiedzieć, imprezą towarzyszącą największemu wydarzeniu edukacyjnemu, największemu wydarzeniu branżowemu w Polsce, gdzie ci uczniowie tam na dole, między innymi mój uczeń Adam, rywalizują właśnie na poziomie krajowym. Inni tutaj inspirują się, obserwują, biorą udział w tych właśnie tutaj interaktywnych stanowiskach Try a Skill. Także tutaj na pewno to jest również dla mnie takie źródło innowacyjności. I jeszcze może powiem to, o czym mówiłam na samym początku, czyli o tej zmianie filozofii uczenia się i nauczania. Czyli tutaj chodzi mi, że widzę tą innowacyjność w takiej właśnie redefinicji roli nauczyciela. Czyli odejście od takiej osoby, która dokonuje jedynie takiej transmisji wiedzy, czyli przekazywania tej wiedzy uczniowi na przykład technikum czy w szkole branżowej, w stronę takiego właśnie tutora, w stronę takiego przewodnika, który pomaga właśnie rozwijać tych uczniów zarówno zawodowo, jak i również osobiście. Ale mimo, że tych obszarów wymieniłam tutaj trochę, to ja jestem jednak zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji. Dlatego zasada Pareto 20/80 jest mi bardzo bliska i bardzo często 20% naszych działań, takich celowych działań właśnie w edukacji również zawodowej, dopasowanych do naszych realiów i zgodnie z zasobami, jaka ma dana szkoła, często daje 80% efektów, czyli takich wyników. Dlatego ważne, że jest to, żebyśmy koncentrowali się właśnie na tym, tak naprawdę, co realnie możemy zmienić. Jasne, ja się zgadzam z tym oczywiście. Zgadzam się z tym w zupełności. Natomiast jeżeli teraz Państwo spojrzycie na to z punktu widzenia właśnie tych różnych poziomów, organizacji kształcenia, nauczyciela, który powinien występować też w innej roli, programów, które są dla nas dostępne i możliwości umiędzynarodawiania kształcenia na poziomie kształcenia zawodowego i wyższego, a mowa jeszcze dzisiaj była o tak zwanych lukach kompetencyjnych, o tym, że czegoś nam ciągle brakuje, że jednak badania naukowe pokazują, że jakieś luki są w różnych aspektach, w różnych branżach i w różnych dziedzinach. To tutaj, panie doktorze,
Czy pan uważa, że innowacje w edukacji zawodowej dotyczą przede wszystkim technologii, metod dydaktycznych, a może właśnie tej organizacji kształcenia? Czy te luki jesteśmy w stanie zapełnić? Może pan to widzi w jakiś inny sposób? Jak to wygląda z punktu widzenia badań, które pan przeprowadzał? Tak jak wspomniałem, właśnie nasze badanie odnosiło się do publicznych uczelni zawodowych kształcących na profilu praktycznym. Gdybyśmy mieli poszukiwać obszarów, w których przejawiają się owe innowacje w działalności tychże uczelni, to w pierwszej kolejności to, na co bym wskazał, to proces powstawania oferty kształceniowej. I w zasadzie jest to chyba taki najważniejszy z perspektywy funkcji, do jakich zostały powołane te uczelnie, najważniejszy obszar, w którym możemy dostrzec właśnie owe przejawy innowacji, które według pewnie mojej niepełnej wiedzy niekoniecznie są obecne na innych szczeblach kształcenia, a z całą pewnością w przypadku uczelni akademickich, a przynajmniej w bardzo ograniczonym. Co mam na myśli? Zasadniczo rzecz biorąc, jeżeli po pierwsze te uczelnie przeszły niesamowitą ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu, jeśli chodzi o kierunki kształcenia. Jeszcze 20 lat temu były zorientowane, po pierwsze chciałbym podkreślić, że one kształcą na profilu praktycznym, nie ogólnoakademickim, zgodnie z zapisami w ustawie. Natomiast jeszcze 20 lat temu były to uczelnie zorientowane na kształcenie przede wszystkim na kierunkach humanistycznych i społecznych. Później nastąpiła pewna taka zmiana w kierunku kształcenia na kierunkach inżynieryjno-technicznych. W ostatnich latach obserwujemy medykalizację, jeśli chodzi o profile tychże uczelni. W jaki sposób powstaje oferta kształcenia? Ona jest przede wszystkim rozpoznawana na podstawie potrzeb, planów, aspiracji uczniów. I to jest ten pierwszy profil, poziom, na którym uczelnie starają się rozpoznać rynek, bo działają one w specyficznym, tak jak już wspomniałem, takim subregionalnym obszarze, na którym uczelnie te starają się rozpoznać rynek. Później następuje przygotowanie oferty kształcenia. Ze względów proceduralnych musi to zaakceptować Polska Komisja Akredytacyjna, ale to jeśli chodzi o sposób przygotowania samej tej oferty, to również jest dość ciekawe i dla mnie było zaskakujące, a mianowicie w zasadzie przy każdym instytucie, przy każdym wydziale funkcjonują rady interesariuszy albo rady biznesu, rady przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, rady programowe. One różnie się nazywają w różnych uczelniach. Członkowie tych rad biorą aktywny udział w kształtowaniu programu studiów. Oczywiście główna odpowiedzialność za sam program tychże studiów spoczywa rzecz jasna na samej uczelni. Niemniej jednak bardzo często, jak wspominali niektórzy rektorzy, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z bardzo aktywnymi członkami ze strony tych rad, czyli z tego otoczenia społeczno-gospodarczego, dochodzi do swoistego przebudowania i konstruowania na nowo całego programu studiów. Tu przykład jednej z uczelni funkcjonującej w takim zagłębiu penitencjarnym, gdzie przygotowano właśnie plan studiów, zaproszono przedstawicieli tam zakładów karnych i różnych innych instytucji działających w otoczeniu w związku z przygotowywaniem kierunku bezpieczeństwo i nagle okazało się, że zaplanowane przez pracowników godziny dla poszczególnych kursów w ramach programów nijak się mają do rzeczywistości i potrzeb otoczenia, tak? Dokonano totalnej rewolucji. Inny przykład na innej uczelni
miał być uruchamiany nowy wydział. Zatrudniono oczywiście kadrę akademicką. Był to Wydział Nauk Inżynieryjnych i Technicznych. No i należy przygotować jakieś laboratoria. No dobrze, mamy już plan, jaki należy zakupić sprzęt, w jaki sposób wyposażyć te laboratoria. Rektor dzięki swojej świadomości zaprosił znowu przedstawicieli tychże rad i otoczenia biznesu, którzy totalnie przebudowali. Powiedzieli, masa rzeczy owszem jest trafiona, ale są również takie elementy w tym laboratorium, które nijak się mają do zapotrzebowania ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim biznesu. To samo dotyczy podmiotów publicznych. Kolejny przykład, jeżeli mogę tak się posiłkować tymi przykładami, ale one wydaje mi się, że dość dobrze obrazują. Dyrektor lokalnego, regionalnego szpitala jest inicjatorem powołania kierunku fizjoterapia w uczelni, tak? I to on bierze na siebie, na swoje barki odpowiedzialność za cały ten proces. Dodatkowo kwestia również udziału samorządów, z którymi często takowe inicjatywy co do tego, czy mają być uruchamiane dane kierunki, są konsultowane. I co więcej, często dla samorządów uczelnia, która właśnie funkcjonuje w tym środowisku, to są uczelnie funkcjonujące w miastach w większości do 100 000 mieszkańców, w miastach małych, no nie, według nomenklatury geografów społecznych to będzie w miastach średniej wielkości od 20 do 100 000 mieszkańców. Ale dla samorządów często te uczelnie są pewnym potencjałem w procesach pozyskiwania inwestorów z zewnątrz. Czyli już na etapie negocjowania pewnych inwestycji ze strony dużego biznesu zapraszani są przedstawiciele uczelni po to, by pokazać, że rzeczywiście jest tu pewien potencjał edukacyjny, który może w przypadku pozytywnej decyzji inwestora okazać się bardzo istotny z perspektywy dostarczania wykwalifikowanych kadr, który charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością. I to jest chyba ten najbardziej innowacyjny obszar w obrębie właśnie kształcenia zawodowego właśnie w tychże uczelniach publicznych, uczelniach zawodowych, gdzie te związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym są niezwykle silne, a wpływ tego otoczenia na ofertę kształcenia również ogromny. Nie będę już wspominał o rzeczach oczywistych, to znaczy jeśli chodzi o samą infrastrukturę. Tyle tylko, że wspomnę, iż są to laboratoria wyposażone i jeśli chodzi o stopień zaawansowania technologii wykorzystywanej w tych laboratoriach albo w centrach symulacji medycznych, sądowych czy procesowych, nie wiem jak to się nazywa fachowo, gdzie odtworzona jest sala sądowa, na której studenci studiów prawniczych mogą po prostu z dużą wiernością trenować swoje przygotowanie zawodowe. Są to uczelnie, które niczym nie ustępują uczelniom akademickim, a często je przewyższają, stając się właśnie takimi lokalnymi centrami. Jest jeszcze, może bym wskazał na pewne obszary, takie, które może nie do końca można uznać za innowacyjne, natomiast wydają one mi się istotne z perspektywy realizacji potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i adekwatności oferty tychże uczelni wobec studentów, którzy podejmują właśnie kształcenie w nich. Chodzi mi o organizację kształcenia. Trudno ją uznać, prawdę mówiąc, jako innowację. Jest to po prostu pewne rozwiązanie. Natomiast to, co zaobserwowaliśmy w tychże uczelniach, to swoisty proces
ukierunkowania sposobu organizacji prowadzenia zajęć wobec potrzeb studentów studiujących dane kierunki. Są studia, które są realizowane w normalnym trybie, tak jak się to dzieje w uczelniach akademickich, od poniedziałku do piątku, w jakichś tam godzinach. Są studia, które mimo, że mają status studiów stacjonarnych, czytaj bezpłatnych również, co jest niezwykle istotne w tychże środowiskach, mają charakter hybrydowy. Łączą w sobie studia stacjonarne, dzienne z weekendowymi, przy jednoczesnym jeszcze włączeniu elementów studiów wieczorowych w formie online. Dlaczego? Dlatego, że ci studenci są bardzo często aktywni zawodowo. Podnoszą swoje kwalifikacje i oni nie mają możliwości a. czasowych, b. organizacyjnych w związku też z innymi obowiązkami rodzinnymi, c. czasami również finansowymi, by studiować w trybie zaocznym, niestacjonarnym, weekendowym. I dla nich oferta, już kończę, dla nich oferta właśnie ta szczególna forma organizacji zajęć jest skrojona pod studentów. Na zupełnie innych kierunkach zajęcia muszą się kończyć o godzinie 16, czytaj rolnictwo. Tak? W związku z obowiązkami, które po prostu ci studiujący tenże kierunek muszą wykonywać w gospodarstwie rolnym. Z zasady nie mogą trwać dłużej. Czyli uczelnie są niesamowicie, i znowu wracam do tego słowa, które pojawiło się na początku i które już przywoływałem tu kilkakrotnie. Uczelnie wykazują się niezwykłą elastycznością wobec otoczenia, w którym funkcjonują, co moim zdaniem również można zdefiniować w kategoriach pewnej innowacyjności. To znaczy mamy z jednej strony innowacyjność jako pewną ofertę obejmującą technologię, wyposażenie, infrastrukturę, kadrę, kwalifikacje, sposób organizacji pracy, ale ja tą innowacyjność widzę też w drugim obszarze, a mianowicie uwzględniania potrzeb klientów edukacyjnych, mówiąc, przepraszam bardzo, takim niezbyt ładnym językiem, ale po prostu beneficjentów tejże edukacji zawodowej, czyli te dwie strony owej innowacyjności. To może tyle, bo nie chciałbym Ale szanowni państwo, tutaj tego się świetnie słucha z punktu widzenia kształcenia na poziomie wyższym, prawda? Bo my mamy tą dowolność i ta innowacyjność jest możliwa do wprowadzenia. Zupełnie inaczej to kształcenie zawodowe będzie się kształtowało na poziomie oświatowym. No tutaj niestety są jakieś ograniczenia. Państwo nie macie takiej dowolności, żeby sobie to doskonale dopasować do tego, co obecnie jest na rynku, dlatego że ograniczają państwa podstawy programowe. I te zawody, które są przede wszystkim potrzebne na terenie, na którym działacie. W związku z tym mam nadzieję też, że z punktu widzenia oświatowego, jak i tego wyższego, przygotowujemy te kadry, przyszłe kadry, zarówno po zakończeniu kształcenia na poziomie średnim, ale i wyższym, do tego, żeby były odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Ja tutaj jeszcze chciałabym może państwu dodać, dlatego że ja też reprezentuję taką uczelnię wyższą zawodową z Elbląga, natomiast wcześniej wiele lat pracowałam też na poziomie szkoły technikalnej. Ja widzę pewne różnice, natomiast dopasowanie i dostosowanie naprawdę jest na najwyższym poziomie, robimy co w naszej mocy. My na uczelniach wyższych mamy naprawdę tą dowolność i możliwość dostosowania się i zbadania, czego tak naprawdę oczekuje ten użytkownik, ten potencjalny klient, student, uczeń. Tak? Natomiast Pani Karolino, jak to wygląda z punktu widzenia biznesu? Czy rzeczywiście ten absolwent, który pojawia się na rynku pracy, niezależnie od poziomu, czy on będzie wykształcony na poziomie szkoły ponadpodstawowej, czy uczelni wyższej, zawodowej, uczelni wyższej ogólnoakademickiej, czy on jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy? Czy to jest ten człowiek z tymi kompetencjami i z tym, czego obecnie dany rynek potrzebuje? Z Pani doświadczenia. To jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie wielkości całej naszej debaty. Ja bym mogła pewnie długo na ten temat mówić, postaram się skupić
i wypowiedzieć to w kilku zdaniach. To ja chciałam nawiązać tutaj właśnie do pana doktora, dlatego że to właśnie między innymi my się zajmujemy tymi wizytami inwestorskimi. I my sprowadzamy te inwestycje jako w ogóle właśnie jako Invest Pomerania, więc przyjeżdżają do nas inwestorzy, sam ten proces może pokrótce przedstawię, przyjeżdżają do nas inwestorzy, którzy myślą w ogóle o Pomorzu jako o jednej ze swoich lokalizacji na firmę. Firmę różną, od małych mikroprzedsiębiorstw po wielkie globalne korporacje typu Bayer, Amazon czy Intel. No i my pomagamy im wybrać. I jednym z ważniejszych elementów zawsze jest pytanie, no dobrze, a czy my mamy kogo zatrudnić tutaj, tak? No bo do tego się też skupia jakby proces oczywiście zdobywania pieniędzy, tak? Jakby wszystko skupia się między innymi też na tym. I zawsze przeprowadzamy taką prezentację dotyczącą ogólnie możliwości edukacyjnych na Pomorzu. Tak jak mówiłam, mamy 90 000 studentów, mamy też właśnie szkoły zawodowe, branżowe. Dla nich nie jest istotne, oni często nie znają naszego systemu edukacji, tak? Że my mamy technikum, liceum, może właśnie szkołę branżową, tak? Licencjat, magisterka, studia podyplomowe, milion. Dla nich to nie jest istotne, tak? Dla nich jest istotny człowiek i jego kompetencje i że potrafi wykonać to, co mówi. Więc jeżeli my opowiadamy nawet o naszym systemie edukacji, często ich interesuje, jak się kierunek nazywa, bo to jest bez znaczenia, tak? Czy to jest, nie wiem, elektromechanika, czy nazwiemy to jakoś bardziej górnolotnie. Ważne jest to, co jest w tym programie, ważne, jakie kompetencje państwo też opisują, czy tutaj bardziej właśnie w szkole wyższej, powiedzmy w sylabusach, tak zwanych, te kompetencje, które się uzyskuje, czy w szkołach zawodowych, jakie kompetencje i uprawnienia będzie miał ten człowiek po tej szkole, po tych studiach. Więc to jest to, co ich najbardziej interesuje. I teraz pytanie, czy ta osoba jest dopasowana do rynku pracy, to może tutaj wrócę do swojego trochę przykładu. To wszystko zależy. Jakby to myślę, że to jest odpowiedź klucz, natomiast elastyczność. Przede wszystkim my teraz jako pracodawcy zależy nam na tym, żebyśmy przygotowywali młodzież i ludzi dorosłych z umiejętnością uczenia się, żeby potrafili się uczyć. Bo to, czy oni uzupełnią tą wiedzę w ciągu tygodnia, miesiąca, pół roku czy roku, to jest drugorzędna sprawa, tak? Mi chodzi o to, żeby ta osoba była w stanie dopasować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. My właśnie wczoraj zainaugurowaliśmy nasz projekt Invest Pomerania, między innymi reprezentanci Światowego Banku Światowego mówili na temat tego zmieniającego się rynku pracy. To, że czy my będziemy mieli fabryki AI, czy wielkie data center, czy będzie to fintech, cleantech i tak dalej, wszystkie te branże, to właściwie jest jedna wielka niewiadoma, tak? Możemy stawiać na pewne kompetencje, które z pewnością będą potrzebne w przyszłości, ale nie musimy przywiązywać się do tych wszystkich naszych okienek z nazwami, tak? Że to jest w jakiś sposób ta funkcja nazwana konkretnie. Bo niestety jakby żyjemy w dość ciekawych czasach, moim zdaniem, gdzie te wszystkie właśnie normy, całe nazewnictwo się zmienia i ono się będzie zmieniało. Nasze obowiązki zawodowe też będą ulegały zmianie. I czy ja jestem w tej chwili mam swój zawód, który nie mieści się w żadnej formie pracy, tak? Bo ja pracuję między biznesem a uczelnią. No nie wiem, czy słyszeli państwo o takim stanowisku, żeby był człowiek odpowiedzialny za współpracę z uczelnią i biznesem. Ja się nie mieszczę ani w administracji, ani w czymkolwiek innym, tak? Bo ja robię coś pomiędzy. Więc tak samo wszystkie zawody, które do tej pory znaliśmy, będą ulegały dość drastycznym zmianom, po prostu. Ale przede wszystkim zmianie tych kompetencji i obowiązków zawodowych. Nazwa nie jest ważna. Więc my przede wszystkim powinniśmy przygotowywać młodych ludzi na to, żeby byli elastyczni, żeby potrafili zastosować swoje kompetencje w różnych środowiskach, w różnych pracach, w różnych nawet branżach, bo przecież po to też mówimy o tym umiędzynarodowieniu, tak? O tych inspiracjach zawodowych, żeby potrafili też wykorzystać to wszystko, co ich otacza i po prostu swoją osobą potrafili to skupić i przekazać dalej, wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Więc myślę, że z tego punktu widzenia, tak jak dzisiaj budujemy nowoczesne CV, nieistotne jest, jaką szkołę de facto skończyliśmy, tak? Istotne jest, jakie kompetencje my wpisujemy w tym CV, żeby móc znaleźć pracę. Bo przede wszystkim pracodawcy zależy na tym, żebyśmy potrafili też nazwać swoje kompetencje. To jest też ważna rzecz, żebyśmy potrafili, co potrafimy, w czym się wyróżniamy, w jaki sposób na przykład mogą też nas oczywiście i nasze kompetencje wykorzystać, tak? W budowaniu swojej firmy, swojej branży i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka najważniejsza rzecz, zdecydowanie elastyczność, a jeśli jeszcze mogę coś dorzucić od siebie, to motywacja i w ogóle zmotywowanie do czegokolwiek, tak? Wiemy wszyscy, zdajemy sobie dość sprawę, ja ogólnie prywatnie pracuję też z dziećmi, z młodzieżą w organizacji pozarządowej
Więc borykam się bardzo często z brakiem motywacji do wszystkiego, tak? To jest, myślę, dość taki duży problem społeczny, o którym może tutaj nie musimy rozmawiać, natomiast dobrze by było, gdybyśmy sobie zdawali z tego sprawę, tak? Że coś takiego istnieje. I myślę, że też tutaj naszą taką dużą zaletą jest to, że możemy uczyć ich też tej motywacji, tak? I jak być samomotywującym się człowiekiem, co jest bardzo trudne, a nie tylko i wyłącznie czerpać motywację zewnętrzną, bo ta będzie ulegała bardzo często zmianie. Więc musimy też być pod tym względem również elastyczni, żeby móc po prostu szczęśliwie sobie żyć, tak de facto mówiąc. Tutaj od razu mi się nasunęło takie pytanie, to jak wygląda rola nauczyciela? Kasiu, jak z punktu widzenia kształcenia zawodowego ten nauczyciel ma motywować? Sami Państwo pracujecie z młodzieżą i sami widzicie, jakie mają aspiracje, jak wygląda ich motywacja. Czasami jest bardzo niska. To teraz co zrobić w tym kształceniu zawodowym, żeby chciało im się chcieć? Co ten nauczyciel powinien zrobić albo kim powinien się stać, żeby zmotywować tych młodych ludzi do idei uczenia się przez całe życie. Tak naprawdę uczymy się przez całe życie. Ale Widzę, że żeby tu chciało drugie im się takie chcieć. pytanie Tak. wielkie, nie? Kasiu, co ty na to? Czy ja też dostałam trudne pytanie, pani Karolino. Się wylosowało. A ja tutaj chwyciłam za mikrofon, ale tylko dlatego, żeby właśnie tutaj dopowiedzieć o tej motywacji, o której pani mówiła. Właśnie, bo ja mam też taki nieraz sposób gdzieś tam zasłyszany, ale jak nieraz rozmawiam z moimi uczniami albo też z moimi dziećmi, to jeżeli właśnie czasem po prostu mówię, tak mi też się czasem nie chce, po prostu zrób to dzisiaj niechętnie. To nieraz tak ich po prostu motywuje. Niektóre rzeczy robię chętniej, niektóre robię niechętniej, ale później jestem zadowolona, że one są po prostu zrobione. Więc to też jest jak gdyby taki sens, no, że bywa tak i bywa tak. A odpowiadając, Kasiu, na twoje pytanie, to ja też tutaj wspomniałam właśnie o tej, dla mnie, tak to nazywam, redefinicji trochę roli nauczyciela. Jest to dla mnie też taka ważna sprawa. Tak jak powiedziałam, no na pewno nie widzę tutaj już takiej osoby, która dokonuje tylko i wyłącznie takiego przekazywania wiedzy, takiej właśnie tej transmisji dla ucznia, na przykład w technikum. Tylko na pewno, tak jak powiedziałam, że jest to ktoś więcej i ja lubię tą nazwę właśnie, że to jest ten taki partner właśnie w tej takiej całej drodze, ten tutor, ten przewodnik, który pomaga rozwijać ucznia zarówno zawodowo, ale także właśnie osobiście, zamiast go tylko oceniać. I to ocenianie specjalnie tutaj trochę tak wywołałam do tablicy, ponieważ jak ja myślę sobie też o temacie naszej debaty innowacyjność, to innowacyjność to jest dla mnie również taka kultura feedbacku, czyli taka umiejętność w szkole rozmowy o postępach naszego ucznia, a nie tylko wpisywaniu jakiejś tam oceny właśnie do dziennika. Czyli odejście od tej właśnie roli nauczyciela jako takiego bezlitosnego egzaminatora, jako takiej bezlitosnej gilotyny, która obcina palce, albo ktoś wie, albo ktoś nie wie, na rzecz właśnie no, takiej osoby, która gdzieś tam właśnie inspiruje. I właśnie ten tutoring, o którym ja też tutaj wspomniałam, może pozwolę sobie użyć tutaj takiej metafory, to mi się bardzo mocno kojarzy z taką wyprawą, wspólną wyprawą w góry. Ja bardzo lubię chodzić po górach, a mój mąż jest przewodnikiem tatrzańskim, więc jakby to jest gdzieś tam głęboko w mojej codzienności. I tą metaforę czuję, że właśnie doskonale też właśnie znam z doświadczenia z autopsji, co to znaczy tak właśnie uważnie towarzyszyć drugiemu człowiekowi w drodze na szczyt. I to tak naprawdę nie ja jako nauczyciel wybieram cel, tylko uczeń wskazuje kierunek. Ja mogę mu pomóc rozłożyć tą mapę, a jako geodecie jest mi łatwo rozkładać mapę. Czasem mogę go też nauczyć jakichś aplikacji, prawda, cyfrowych, które też są świetne, jeżeli chodzi o ten temat. Mogę mu pokazać różnego rodzaju ścieżki, które są. No i może mogę mu pomóc, powiedzmy, ze swojego doświadczenia ocenić, co mu będzie podczas tej drogi potrzebne. I tak naprawdę tak sobie myślę, że mając tą wizję przed oczami, pojawiają się takie dobre emocje, dobre uczucia, że zamiast właśnie takiego chaosu pojawiają się wtedy jakieś takie klarowne drogi, zamiast właśnie takiej presji, którą też nieraz czujemy w szkole, pojawia się właśnie to poczucie sprawczości, a zamiast takiej samotności ucznia pojawia się właśnie taka relacja i pojawia się wsparcie. I to jest właśnie coś, co dla mnie jest niezwykle ważne w tej edukacji. I jeszcze tylko tak dodam, że właśnie ja bardzo lubię to, co napisał chyba jakiś filozof, pisarz grecki, Plurach,
że umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, ale takim ogniem, który trzeba rozniecić. No i ja tak sobie myślę, że właśnie o to tutaj chodzi, żebyśmy my, nauczyciele, nie nalewali tego przysłowiowego oleju do głowy ucznia, ale właśnie rozniecali jego ciekawość. Inspirowali go do działania, do samodzielności, bo to jest tak naprawdę bardzo ważne. I jeszcze dodam, bo mi się właśnie tak tutaj przypomniało, jak wspominałam o tych konkursach, które się toczą tutaj na dole, że dla mnie to jest też świetne źródło obserwacji właśnie takiej relacji tutorskiej pomiędzy opiekunem tego zawodnika a zawodnikiem, prawda? Oprócz tej takiej wiedzy przewodnictwa merytorycznego, które się tam odbywa, jest również właśnie takie olbrzymie wsparcie, jest jakiś taki plan. I dla mnie tak naprawdę, widząc właśnie to, co się tam dzieje na dole, to widzę, jak za pomocą właśnie takich relacji tutorskich talent przekształca się w takie prawdziwe kompetencje. I to jest takie naprawdę magiczne. Tutaj tak naprawdę, proszę Państwa, rzeczywiście można wywnioskować, że bardzo ważne są te umiejętności. Czyli nie ta mądrość, która była wspomniana, tylko ta umiejętność. Ta umiejętność, o której też tutaj pani Karolina wspomniała, że pracodawcę tak naprawdę nie interesuje do końca nazwa tego tytułu, który uczeń posiada, technik jakiś, tylko czy on potrafi zrobić to, co w tym swoim CV napisał. Teraz współpraca i elastyczność pomiędzy różnymi ścieżkami edukacyjnymi, pomiędzy różnymi możliwościami podejmowania kolejnej, dalszej edukacji, w której pojawiają nam się też te programy europejskie, to tutaj, pani Kasiu, mam takie pytanie, czy można mówić w ogóle o współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami wyższymi w zakresie tworzenia wspólnych programów międzynarodowych? Oczywiście, że tak. Nawet nie tyle, że można mówić, ale trzeba mówić, no bo siłą rzeczy projekty współpracy szerzej rozumianej, partnerskiej w programie Erasmus+, w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, no one nie mogą być oderwane i nie są oderwane od potrzeb rynku pracy, dynamicznie się zmieniającego i no one są pewnego rodzaju tym barometrem, tak, który bardzo aktywnie reaguje na te zmieniające się potrzeby. I to, co my widzimy w naszych projektach, to nawet nie tyle współpraca między szkołą szeroko rozumianą zawodową a uczelnią, tylko raczej mamy partnerstwa szersze, to znaczy takie edukacyjno w ogóle przemysłowe, gdzie w konsorcjum współpracują ze sobą właśnie szkoły techniczne, branżowe, uczelnie wyższe, no i reprezentanci biznesu, tak, czy przemysłu szerzej rozumianego i no właśnie bez tego tak naprawdę, bez tej współpracy no nie możemy jakby myśleć o tworzeniu tak nowoczesnego czy innowacyjnego systemu edukacji, czy w ogóle systemów edukacji. I tylko w takim partnerstwie no, możliwe jest tworzenie nie wiem, tych programów czy kursów opartych na mikropoświadczeniach chociażby, tak, które są niezbędne w tej chwili przy tych bardzo szybkich zmianach zapotrzebowania właśnie rynku pracy. Także tak, to w programie Erasmus Plus obserwujemy od lat, ale faktycznie ten wzrost w ostatnim czasie jest zauważalny. Ja może jeszcze tutaj jedno zdanie chciałam właśnie dopowiedzieć a propos mikropoświadczeń, że coraz więcej osób, coraz więcej pracodawców pyta o to. To jest taki hot w ogóle Tak, topic. Tak, bo to w już tej wiele chwili. państw już ma, Oczywiście. tak? Jakby oni już od lat nad tym funkcjonują. W Polsce właściwie raz, że się czeka na ustawodawcę oczywiście pod tym względem, natomiast my jeszcze, mam wrażenie, jesteśmy trochę w powijakach z tym tematem. Jest parę faktycznie jednostek edukacji wyższej, które próbują coś z tym działać, próbują robić, między innymi to akurat Politechnika Gdańska, gdzieś tam mi się nasuwa na myśl ich projekt DigiWind,
związany z tematyką offshore'u. Natomiast faktycznie te mikropoświadczenia to jest coś, mam nadzieję, Tak. co rozwinie się w ogóle w najbliższym czasie, właściwie nie w najbliższych latach, tylko Musi się musi, rozwinąć. tak, bo bez tego właściwie nie możemy mówić o tych kompetencjach w tym CV, prawda, Tak. które możemy potwierdzać, które możemy faktycznie egzekwować potem od tych osób, które się tym też posługują, tak, więc to... No my obserwujemy właśnie jako FRS, tak, no my nie jesteśmy aktywnym graczem systemu edukacji, tak, w Polsce. Jesteśmy tą kopertą, która no może pewne inicjatywy finansować i też te środki mamy w porównaniu z innymi źródłami dosyć ograniczone. Natomiast no rzeczywiście ten hot topic mikropoświadczeń, no to jest ten rok w Polsce, dopiero. I sama jestem ciekawa, ile w kolejnym konkursie mamy deadline, już teraz ten konkurs jest otwarty na początku przyszłego roku, ile projektów, rzeczywiście wniosków, tak, dotyczących tego tematu się pojawi, bo na pewno pojawi się sporo, sądzę. Tutaj tak naprawdę kwestia, proszę Państwa, tych mikropoświadczeń, poświadczania drobnych jakichś kompetencji i kwalifikacji. W Europie to działa już w niektórych krajach naprawdę bardzo dobrze, ale próba tworzenia projektu, i tutaj pani dyrektor powiedziała o otwartym konkursie, to może rzeczywiście pomysł na kształcenie zawodowe i na próbę stworzenia programu kształcenia zawodowego w postaci mikropoświadczeń. Takie programy w Europie już funkcjonują. Tutaj dobrym przykładem jest Portugalia, dobrym przykładem są Finlandia Włochy na na pewno, przykład. Finlandia, Islandia. Także tutaj mamy też kraje, które działają w tym aspekcie. I teraz ta innowacyjność w kształceniu branżowym czy zawodowym na poziomie szkoły średniej tak naprawdę może się świetnie rozwinąć i można pokusić się o próbę partnerstwa i współpracy w zakresie takiego projektu międzynarodowego i stworzyć taką rzecz. Natomiast odnosząc to do naszego rynku domowego, naszego kraju tutaj, mamy te branżowe centra umiejętności. One też bodajże będą się wpisywały świetnie w tą współpracę pomiędzy uczelnią, szkołą zawodową i biznesem. I teraz, Kasiu, do ciebie, bo ty wspomniałaś o branżowych centrach też umiejętności. Powiedz mi, czy uważasz, że te branżowe centra umiejętności będą wspierały rozwój zarówno uczniów, jak i nauczycieli, jak i ogólnie społeczeństwo, które tak naprawdę ma prawo z tego korzystać. Tutaj też pytanie do Państwa, czy Państwo macie wiedzę na temat tych branżowych centrów umiejętności? Ich w efekcie w Polsce ma powstać 120-130. Na dzień dzisiejszy bodajże jest około 60. Może i nawet już więcej. Ja gdzieś doczytałam, że już jest 60. Tak? Ale do 120 ma dojść. Czy to będą takie centra, które będą kumulowały tą współpracę pomiędzy kształceniem zawodowym, kształceniem wyższym i jeszcze biznesem, czyli mamy złoty trójkąt. Taki, który powinien się wspierać na rodzimym rynku. Tak? Tu zostawmy na razie te projekty europejskie, które świetnie powinny działać i konkurs macie Państwo otwarty. Myślę, że pomysły w Waszych głowach powinny się rodzić, nawiązując do mikropoświadczeń. Ale jaką szansę i jak wspiera to BCU? A więc faktycznie, jeżeli chodzi o branżowe centra umiejętności, czyli BCU, ja je tak na początku nazwałam tymi laboratoriami przyszłości i one mi się świetnie wpisują właśnie w tą innowacyjność, o której my tutaj dzisiaj rozmawiamy. Dla mnie to są takie miejsca, w których właśnie edukacja spotyka się z biznesem. Jest to dla mnie takie miejsce, w których teoria spotyka się z praktyką, co jest to bardzo ważne w kontekście kształcenia zawodowego. Oraz takie miejsca, tak jak powiedziałaś, Kasiu, gdzie uczniowie, studenci, ale także na przykład nauczyciele, edukatorzy mogą uczyć się w takich warunkach zbliżonych do rzeczywistych realiów pracy. A to jest niezwykle ważne. Ponieważ jeżeli uczniowie widzą tak naprawdę to, że mają do czynienia z realnymi praktykami, stażami, z biznesem, z tą taką całą właśnie innowacyjnością, no to wówczas widzą sens tego uczenia się, o którym mówiłam, prawda? Dlatego jest to niezwykle ważne też w kwestii tej motywacji i rozbudzenia tej motywacji u tych uczniów. Dla mnie właśnie dzięki temu, że powstają te BCU, to mam takie odczucie, że szkoły kształcące zawodowo przestają być trochę takimi samodzielnymi wyspami tak naprawdę, tylko są częścią takiego większego ekosystemu, w środku których znajduje się właśnie branżowe centrum umiejętności właśnie w danej branży. Także to jest akurat świetna sprawa. Dzisiaj też była mowa o elastyczności.
I myślę sobie właśnie, że dzięki Branżowym Centrum Umiejętności to edukacja staje się właśnie taka elastyczna, ale także staje się bardzo mocno taka dostosowana do aktualnych potrzeb właśnie biznesu. Tak to gdzieś można ująć. I ja tak tutaj muszę jeszcze osobiście powiedzieć, że właśnie już w lutym niedaleko Powiatowego Centrum Edukacji przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku również otwiera się, czyli koło mnie, Branżowe Centrum Umiejętności, drugie w Polsce w branży mechatronicznej. I też mam bardzo dużą nadzieję, że to miejsce stanie się takim właśnie, no zmieni realne oblicze takiej lokalnej edukacji zawodowej. To teraz to przepraszam. Słówko, Kasiu, tak informacyjnie, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jakie BCU funkcjonuje w Państwa rejonie, czy jakie się będzie otwierało, no to na dole mamy stoisko właśnie informacyjne prowadzone przez koleżanki i kolegów z zespołu, który dofinansowuje stworzenie kilkunastu bodajże BCU. Także zachęcam, żeby się do nich wybrać i zapytać. Tutaj, Kasiu, wspomniałaś też o praktykach zawodowych. Ja teraz mam, Pani Karolino, do Pani pytanie. Czy te praktyki obecne zawodowe, które są zarówno na poziomie szkoły średniej, jak i uczelni wyższych, Pani zdaniem, tak naprawdę spełniają wymagania i to, czego pracodawca oczekuje? Czy one przygotowują tego potencjalnego pracownika rzeczywiście do pracy? Stoję jedną nogą na uczelni, jedną w biznesie, to mogę powiedzieć, że tak, jeśli pracodawca to umożliwi. Jasne, jasne. Dlatego, że tak, ja zawodowo zajmuję się rozwiązywaniem problemów, nie ich stwarzaniem, zazwyczaj. Więc moim zdaniem część oczywiście, tak, jeżeli faktycznie te miejsca, które deklarują chęć przyjęcia praktykantów, faktycznie te miejsca przygotowywują, to ta osoba ma szansę faktycznie zrealizować te praktyki w sposób zgodny z założeniami, powiedzmy, planu edukacji, tak? Natomiast oczywiście jakby my też sami musimy być świadomi, wybierając te potencjalne miejsca na praktyki, jak może tam to też wyglądać, tak? Bo to nie jest tak, że tylko po stronie pracodawcy oczywiście leży ta odpowiedzialność, natomiast również po stronie instytucji wysyłającej absolutnie, żeby zweryfikować placówkę, do której wysyłamy tych naszych praktykantów. Tutaj na pewno bardzo ważnym takim kryterium jest to, czy są plany praktyk, tak? W momencie, czy pracodawca dostarcza, czy na przykład szkoła też wymaga, tak? Jakiegoś takiego planu praktyk, który jest faktycznie realizowany i czy ten uczeń, czy student ma możliwość realizacji tych założeń. Tutaj tak naprawdę z punktu widzenia kształcenia zawodowego to tak naprawdę są też szczegółowo określone zakresy tych praktyk, które powinny być zrealizowane. Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, proszę Państwa, to tam jest naprawdę bardzo szczegółowo określony plan praktyki. Dzisiaj było wspomniane i tutaj pan doktor wspomniał o profilu praktycznym. Tutaj kłania nam się, proszę Państwa, jeszcze to doradztwo zawodowe, które odbywa się nie tylko na poziomie szkoły podstawowej, ale szkoły potem średniej, aby ten człowiek mógł się dalej edukować. To jest taka bardzo ważna informacja. Jeżeli mówimy o profilu praktycznym studiów, to profil praktyczny studiów to jest okres, gdzie student będzie odbywał 6-miesięczną praktykę zawodową. I ona naprawdę jest bardzo dobrze przygotowana. Ja reprezentuję taką jednostkę i są to te wszystkie publiczne i niepubliczne uczelnie zawodowe. Więc w moim mniemaniu, i też jestem opiekunem praktyk, odpowiedzią na to wszystko jest to, że taki student po półrocznej praktyce zawodowej bardzo często otrzymuje ofertę pracy. Ofertę pracy, staje się już potencjalnym pracownikiem. Tutaj obserwujemy tak naprawdę problem ostatniego semestru na studiach licencjackich, gdzie często grupa studentów po prostu zmuszona jest do tego, żeby wziąć indywidualny tok studiowania. I tutaj, panie doktorze. Chciałam tylko tutaj uzupełnić też, odwołalnym to proszę śmiało, natomiast ja chciałam jeszcze uzupełnić tutaj a propos tych praktyk, dlatego że tutaj od pracodawców czasami też dostajemy uwagę, że im się coś nie opłaca, no bo wiadomo, tak, jakby biznes działa swoją ścieżką. I tutaj akurat muszę troszkę obronić, dlatego że faktycznie jeżeli Państwo mają na przykład zamiar wysyłać studenta, załóżmy z technikum informatycznego, tak, do jakiejś firmy zajmującej się IT na 2-3 tygodnie,
Nie dziwię się, że nie chcą przyjąć tego studenta niestety. Dlatego, że sam proces zabezpieczeń dotyczących chociażby samego pracy studenta, tak, przygotowania odpowiednio, jeżeli mówimy o firmie zaangażowanej, tak, przygotowania odpowiednio stanowiska dla studenta, wysłania pracownika merytorycznego, który zajmie się tym studentem, bądź oczywiście uczniem, tak, bo tutaj raczej słowa student traktuje jako osobę edukującą się, uczącą się, no to po prostu im się to fizycznie nie opłaca. Więc tutaj jest jakby z tej strony, z tej perspektywy jest to faktycznie realny problem, który należałoby rozwiązać. No i teraz też pytanie, czy dwa tygodnie praktyki, na przykład z technikum informatycznego w jakiejś zaangażowanej firmie, cokolwiek wniesie do tego życia. Bo ten student nie zdąży się zaangażować w żaden projekt, który wyznaczy mu pracodawca, a jeżeli mu wyznaczy na 2 tygodnie, no to nie jest żadne wyzwanie. Tak? To nie jest żaden realny problem, który student będzie miał możliwość rozwiązać, nauczyć się chociażby, nie wiem, czy programowania, czy zależy, czy to jest programowanie, czy bardziej techniczna strona, na przykład składania samych komputerów i tak dalej, tak? Ale już, Więc przepraszam, to- w te 2 tygodnie może nauczyć się pewnej specyficznej, tak? Bardziej od strony modułu oglądania na przykład, bardziej, tak? tak. I może wtedy poświadczyć to mikropoświadczeniem i coś mamy. Natomiast a propos, ja się absolutnie zgodzę z tym, że biznesowi takie krótkie praktyki się nie opłacają. Natomiast w programie Erasmus Plus mamy taką ścieżkę, która nazywa się Erasmus Pro i ona umożliwia właśnie odbywanie praktyk zawodowych za granicą trwających minimum 3 tygodnie, 3 miesiące, przepraszam, do roku. Siłą już rzeczy, super. tak, siłą rzeczy no, w tym, nie jest ona możliwa tak naprawdę dla osoby będącej w cyklu kształcenia na tym poziomie średnim, no bo żadna szkoła niestety nie może sobie pozwolić na to, żeby ucznia na tak długi okres wysłać za granicę. Tak? Natomiast niestety i my nad tym bardzo ubolewamy, bardzo też zachęcamy naszych beneficjentów do tego, żeby no, próbowało jednak no, inwestować w absolwentów i rzeczywiście, żeby w absolwentów, no, którzy bezpośrednio po zakończeniu szkoły no, szeroko rozumianej zawodowej tak nie wybierają się na studia wyższe, żeby jednak właśnie szkoła podjęła ten trud i swoich absolwentów wysłała na tak właśnie długą praktykę zawodową. Myślę, że Tylko tutaj jest pole do tego, żeby Tak. budować tą świadomość, dlatego Tak. że w moim mniemaniu jest bardzo niska świadomość zarówno Tak. tych praktyk, o których pani tutaj mówi, Tak. po samej szkole Dokładnie. zawodowej, ale również na przykład po licencjacie czy po inżynierce jako absolwent ma się możliwość Tak. pojechania na Erasmus Tak. Plus na praktyki. Ja na przykład sama skończyłam Dokładnie. taki cykl. Dokładnie. Bardzo niska świadomość o tej możliwości po prostu Wydaje mi się, skorzystania. że świadomość, no my jakby robimy dzięki naszym działaniom informacyjnym, no, co możemy, natomiast niestety jest też już bardzo mała wola i chęć wśród szkół, żeby realizować tego typu działanie. Generalnie no, wygląda to tak, że uczeń kończy szkołę i my już z nim nie chcemy mieć nic wspólnego. Tak? To nie nasz problem, niech już tam działa sam albo niech jego ewentualnym dalszą praktyką zawodową zajmie się nie wiem kto, pracodawca, Pracodawca, może Pracodawca uczelnia. najczęściej, tak? Ale tutaj, proszę Państwa, rzeczywiście te programy europejskie, które stwarzają tą możliwość i Państwa szkoły średnie, kształcące w różnych zawodach, myślę, że powinny korzystać z takiej możliwości. O ile trudno może być wysłać takiego absolwenta szkoły średniej na tą praktykę absolwencką, to o tyle można go ukierunkować w ścieżce dalszej edukacji. Natomiast jeżeli poinformujemy go, że są takie możliwości, to jak najbardziej myślę, że warto korzystać. Jeżeli nawiążemy do kształcenia wyższego, to tutaj też powiem Państwu, że odsetek tych absolwentów kierunków zarówno licencjackich, jak i magisterskich nie jest zbyt duży, aby korzystać z tej możliwości. Ja powiem Państwu z własnego doświadczenia. To powiem o własnej córce, to tak ad hoc z własnego podwórka. Córka skończyła studia magisterskie i skorzystała z tej możliwości, korzysta z takiego stażu absolwenckiego za granicą. Co, proszę Państwa, ta praktyka czy staż absolwencki będzie dawał naszym Właśnie dzieciom, kilkumiesięcznego, uczniom, prawda? Tak, tak. To są 3 miesiące i tak naprawdę to daje ogromną możliwość rozwoju umiejętności. A proszę Państwa, co najważniejsze, poczucia własnej wartości. Bo jaką przypadłość my mamy jako Polacy? My ciągle mam wrażenie, że czujemy się jacyś słabsi, gorsi. Niech ten młody człowiek pojedzie za granicę i tak naprawdę zobaczy, z czym ma do czynienia. On naprawdę nabiera tam ogromnej wartości i tego, że jesteśmy świetni w wielu zawodach.
że mamy się czym pochwalić i że to wszystko u nas wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tutaj, panie doktorze, mam pytanie do tych publicznych uczelni zawodowych. Czy te uczelnie zawodowe, które kształcą w tych tak małych regionach, czy one wykorzystują swój potencjał w tym kształceniu zawodowym, a może czegoś nie spełniają, a może czegoś brakuje? Co wyszło z badań? Bo to też, myślę, jest bardzo ciekawa kwestia do poruszenia. Czy wykorzystują swój potencjał? To jest trudne pytanie. Słucham? Zasadniczo rzecz biorąc, odpowiedź byłaby twierdząca, tak. Natomiast możliwości wykorzystania ich potencjału są po części funkcją środowiska, w jakim funkcjonują, tak? W jakim działają. I na tym polega problem. Czasami ten potencjał przewyższa możliwości właśnie tego otoczenia społeczno-gospodarczego. W efekcie, mimo doskonałej kadry, mimo innowacyjnych metod kształcenia, dużej elastyczności, świetnie wyposażonych laboratoriów, brak jest zainteresowania podjęciem kształcenia na pewnych kierunkach ze względu na brak perspektyw i, tak jak wspomniałem, ograniczeń, jakie stwarzają właśnie ograniczeń pochodzących ze środowiska. Natomiast jakie są wyzwania przed tymi uczelniami? Tak jak już wspominałem, one funkcjonują w szczególnych, depopulacyjnych środowiskach. Według najnowszych prognoz GUS chyba w 2060 będzie nas 26 czy 8 milionów. Tutaj profesor Mikiewicz już wspominał właśnie o tym Armagedonie demograficznym, który dzieje się w niektórych regionach. Ja wspomnę, że w Wałbrzychu funkcjonuje jedna z takich uczelni, publiczna uczelnia zawodowa, to jest publiczna uczelnia zawodowa. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 2023 było o 57% mniej młodych ludzi w wieku 20-24 lata. Mówimy o potencjalnej bazie rekrutacyjnej dla tychże uczelni. W perspektywie jeszcze mniej więcej przez 15 lat do 2040 to my będziemy żyć, my jako uczelnie wyższe, będziemy funkcjonować w miarę komfortowych warunkach. Później czeka nas totalny Armagedon. Ten Armagedon dotknie demograficzny. Ten Armagedon dotknie również rynku pracy. Po części funkcję kompensującą może pełnić tutaj sztuczna inteligencja, postęp technologiczny, który być może zniweluje potencjalne braki na rynku pracy siły roboczej, kadry. Tak? Natomiast tak czy inaczej nieuniknionym będzie coraz szersze podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób starszych, przeorientowania, kształcenia przez całe życie. I tutaj wracając do owego potencjału, to w zasadzie w takich środowiskach, w moim przekonaniu, standardem powinno być nieodpłatne, bo niestety to jest dla pewnych kategorii społecznych jedyne z możliwych, ale nieodpłatne różnego rodzaju formy dokształcania, przekwalifikowywania, kursy specjalistyczne czy 5. PRK, ale niestety to w Polsce leży, to już mieliśmy okazję porozmawiać z panią Kasią na ten temat. Być może gdybyśmy właśnie ten poziom kształcenia włączyli i finansowali, chociaż tu mam pewne wątpliwości, być może byłaby to też również szansa dla wykorzystania tego potencjału, który jest dużo większy aniżeli potrzeby wynikające z owego środowiska. Ja bardzo się cieszę, że pan poruszył tą kwestię, bo ja, proszę państwa, jestem sfokusowana na 5. ramie kwalifikacji, na polskiej ramie i na europejskiej ramie. Jestem po takiej bardzo ciekawej konferencji. W Europie to świetnie działa i funkcjonuje, ale biorąc pod uwagę to, że naszej młodzieży nie chce się nic, to może rzeczywiście w ramach
tego podnoszenia kompetencji zawodowych i kwalifikacji, te krótkie cykle kształcenia, które na ten moment jeszcze są przewidziane dla uczelni wyższych zawodowych, to jest coś, co ma być pomostem pomiędzy kształceniem w szkole średniej a kształceniem na poziomie wyższym, bo to może trwać maksimum 2 lata. Tak naprawdę czysto specjalistyczne. Uczelnie, które by mogły to realizować i dostosowywać swoją ofertę edukacji do potrzeb obecnego rynku i terenu, na którym działają, a po to one zostały powołane, prawda? To tak naprawdę możliwość przygotowania świetnej kadry. A potem ten tak naprawdę młody człowiek może zdecydować, czy on będzie chciał się kształcić dalej, czy nie. Jeżeli mówimy o tym, że młodzież nie zainteresowana tym wszystkim, to rzeczywiście to jest szansa do rozwoju i do realizacji podnoszenia swoich kompetencji. Nie wiemy tak naprawdę na dzisiaj, jakie zawody będą za 5 lat. To trzeba robić na bieżąco, żeby móc rzeczywiście dostosowywać i dopasowywać nasze kadry do tego, czego oczekują pracodawcy. I tutaj, proszę Państwa, bo tak trochę czasu nam zostało, ja chciałam jeszcze pomówić trochę o przyszłości, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o tą całą innowacyjność, to już wiemy, proszę Państwa, że zarówno technologia, kompetencje techniczne, kompetencje społeczne, kompetencje miękkie, organizacja procesu edukacji na każdym poziomie, możliwość korzystania z różnych projektów, zmiana roli nauczyciela, czyli tego edukatora, tutora, moderatora, mentora, to są tak naprawdę ważne rzeczy. Ja mam do Państwa taką prośbę. Państwa zdaniem, jakie kompetencje, bo ja już powiedziałam o wszystkich, będą kluczowe na europejskim rynku pracy, ale w tej dekadzie 2030, 2040 to trochę odległe. Ale czy dzisiaj już możemy się nad tym zastanowić? Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja zabiorę głos, samozwańczo powiem krótko. Oczywiście od tych wszystkich na pewno Państwo powiedzą o kompetencjach technicznych, tak, związanych z zaawansowanymi technologiami. Ja natomiast chcę się skupić na kompetencjach społecznych, które są clue programów europejskich, Erasmusa i naszych projektów, zwłaszcza projektów mobilności, gdzie młodzi ludzie mają rzeczywiście okazję doświadczyć pracy w międzynarodowym środowisku, tak, pracy. I które i te umiejętności właśnie społeczne, tak, umiejętności komunikacji z kolegą czy koleżanką z innego kraju, tak, pewna odporność na stres, na właśnie nowe warunki, czy nowe generalnie doświadczenia i otwartość na nie, są już i będą kluczowe niezależnie od branży. I pracodawcy, one już teraz bardzo liczą się na rynku pracy, tak? Właśnie te umiejętności przekrojowe, umiejętności współpracy, komunikacji, właśnie bycia elastycznym, bycia otwartym na właśnie kolegów z pracy, być może z innego kraju, na nowe kultury, na nowe w ogóle zachowania, tak? No, to jest tak jak powiedziałam, ta wielka wartość dodana w realizacji projektów Erasmusa. I właśnie te umiejętności moim zdaniem będą kluczowe za 5, za 10, za 15 czy 20 lat. Przekazujesz mi mikrofon, czyli teraz moja kolej. Dobrze, po kolei. A więc ja wspomniałam o tych kompetencjach zawodowych twardych. Ja lubię o nich na początku mówić, ponieważ dla mnie to jest fundament tak naprawdę wszystkiego. Począwszy od krytycznego myślenia, o którym teraz się dużo mówi. Nie ma krytycznego myślenia bez solidnej wiedzy na dany temat. Także tutaj chciałabym to podkreślić. No ale wiadomo, że są różne zawody, różne branże, więc jak gdyby tutaj, to pozostaje w ogóle bez dyskusji. Ale te kompetencje przekrojowe, o których dzisiaj też wspominałam, są dla mnie bardzo istotne i patrzę na nie właśnie w perspektywie tego pytania, które zadałaś, Kasiu. Mam tutaj na myśli takie tak naprawdę 3 obszary, czyli te kompetencje poznawcze. Myślę sobie tutaj o umiejętności rozwiązywaniu problemów, o tym właśnie krytycznym i kreatywnym myśleniu. To cały czas jest to aktualne i myślę, że będzie aktualne.
Później obszar społeczny, gdzie wymieniłabym takie dwa w zasadzie zagadnienia, które są mi bliskie i uważam, że są ważne. To jest współpraca, a także dbanie o innych, czyli taka szeroko rozumiana empatia. I kompetencje osobiste. Tutaj sobie myślę o dbaniu o siebie oraz o umiejętnym kierowaniu sobą. Tutaj pani Karolina też mówiła o tej motywacji, tutaj też się uśmiecham. To kierowanie sobą to tak naprawdę dążenie do tego, żeby działać samodzielnie i żeby działać właśnie też z dużą taką wytrwałością. Ja sobie tutaj tak w kontekście jeszcze tego krytycznego myślenia wyobraziłam tutaj przed chwilą, jak taki Sokrates chodzi po rynku w Atenach i pyta się swoich studentów, czy ty rzeczywiście wiesz, o czym mówisz? I to stało się takim tak naprawdę podstawą krytycznego myślenia. Tak samo możemy sobie tutaj wyobrazić innego bohatera, Kartezjusza, tak? Myślę, więc jestem. To nie są slogany, to są tak naprawdę podstawy refleksyjnej edukacji. Dziękuję. To teraz Zaproszę. ja się czuję wywołana kolejna w odpowiedzi. Absolutnie się zgadzam. Dla mnie z punktu widzenia jako też osób, kiedy poszukujemy po prostu młodych ludzi dla naszych partnerów do pracy, to przede wszystkim komunikacja. To jest pierwszy element. Bez komunikacji nie możemy mówić o współpracy, bez komunikacji nie możemy mówić o jakichkolwiek kompetencjach empatycznych, współodczuwaniu i tak dalej. Więc przede wszystkim komunikacja to jest pierwsza umiejętność, którą moim zdaniem między innymi powinniśmy również kształcić mocno właśnie w szkolnictwie i w wyższym również. Natomiast drugim elementem moim zdaniem to są przede wszystkim też języki obce. Nawet w obliczu AI, dlatego że bardziej bym szerzej to potraktowała nie tylko jako kompetencję twardą, czyli stricte mówienie w języku określonym, tylko przede wszystkim kompetencje międzykulturowe, rozumienie się, tak? To, że na przykład, nie wiem, Japończyk będzie wymagał small talku, a na przykład Polak nie. My raczej jesteśmy dość bezpośredni w tym naszym zakresie. To, że Włoch potrzebuje zawsze mieć przerwę, a Polak nie. Więc to są elementy, których nie wyciągniemy tylko i wyłącznie z naszych lekcji, to jest właśnie to rozumienie kultur wzajemne. A to między innymi dają nam kompetencje językowe, dlatego że je traktujemy raczej szerzej, również z tą kulturą, bez której się nie jesteśmy w stanie nauczyć też porządnie języka de facto, tak? Więc absolutnie umiejętności językowe tutaj dość szeroko, komunikacja i ta współpraca. Dlatego, że wcześniej był taki mit, że w IT to najlepiej zamknąć się w piwnicy, prawda, i gdzieś tam pracować nad kodem. No nie. Jakby IT to przede wszystkim są projekty grupowe. No a jak pracować i realizować projekty grupowe bez umiejętności komunikacji, umiejętności współpracy? No nie da się po prostu, tak? Jest ciężko wtedy. I nie możemy mówić też o sukcesie. Więc moim zdaniem te 3 umiejętności, komunikacja, współpraca i rozumienie kulturowe, to są 3 takie kluczowe elementy. To tutaj, proszę Państwa, jeszcze takie drugie pytanie. Jaką jedną zmianę wprowadzilibyście Państwo w systemie kształcenia zawodowego, branżowego i wyższego, aby zwiększyć jego innowacyjność i adekwatność do potrzeb przyszłego europejskiego rynku pracy? To jest coś, co tak naprawdę mogłoby podsumować naszą dzisiejszą debatę. Powiedzieliśmy o wielu aspektach, o wielu możliwościach. Czy widzicie Państwo coś, co warto byłoby zmienić, mając doświadczenie zarówno międzynarodowe, kształcenia zawodowego i funkcjonowania różnych centrów, kształcenia wyższego i badań, które pan doktor prowadził i współpracy tej edukacji z biznesem? Co Państwo uważacie? Co można byłoby albo co trzeba byłoby zmienić? Może ja powiem krótko, wprowadzić na poziomie systemu kształcenie dualne. I tak jak wszyscy tutaj siedzimy, pewnie się z tym zgadzamy. Mogę, tylko właśnie odnośnie kształcenia dualnego. Pani Karolina bardzo trafnie oceniła praktyki, to znaczy efektywność praktyk jest taka, na jaką pozwoli praktykodawca. Tak? Z kształceniem dualnym
właśnie w naszych badaniach można by było je podsumować dokładnie w ten sam sposób. Tak? Kształcenie dualne jest efektywne tylko i Oczywiście. wyłącznie wtedy, jeżeli po prostu są stworzone warunki do rzeczywistego wdrażania i realnego Nie, no oczywiście, natomiast no, w krajach... korzystania. W innym przypadku to jest Jasne. po prostu wykorzystywanie studentów, co powoduje, że na przykład niektóre uczelnie wyższe rezygnują w ogóle. Mimo wejścia właśnie na tą ścieżkę kształcenia dualnego, rezygnują z niego, dostrzegając właśnie ową niską efektywność. Czy być może jest to w ogóle pytanie i też nie na teraz, tak, o jakąś kulturę pracy generalnie, tak, czy jakby pewne narodowe podejście do kształcenia, tak, się w ogóle, no bo jednak w krajach od lat korzystają, no, których kształcenie zawodowe od lat jest oparte na tym systemie dualnym, no jakoś to funkcjonuje, tak mówię o Niemcach, Danii, Austrii. Także być może u nas badania w tej chwili są no inne, natomiast no jednak gdzieś ten system się w pewnych kulturach sprawdza. Druga rzecz, o jakiej ja bym powiedziała, o jakiej już tutaj mówiliśmy, to rzeczywiście inwestowałabym w mikropoświadczenia, bo no jako taki element uczenia się przez całe życie po prostu. To ja może w takim razie skupię się na pierwszej części tego pytania, czyli jaką zmianę wprowadziłabym w systemie kształcenia zawodowego. Tutaj chyba muszę przyznać, że tak jak przy pierwszej odpowiedzi, tutaj również moja wyobraźnia jest bujna, ponieważ ja sobie teraz wyobraziłam taką złotą rybkę tutaj w takim akwarium, a że jako, że jestem z południa Polski, to będąc w Gdańsku, tak ta złota rybka jakoś bardzo mi się nasuwa. A mianowicie, gdybym miała wskazać chyba taką jedną zmianę, to wprowadziłabym taką większą obowiązkowość takiej współpracy szkół właśnie z pracodawcami, o czym tutaj mówimy. I może na przykład w formie takiego projektu realizowanego w takich w rzeczywistych realnym środowisku pracy, a nawet może bym poszła trochę dalej, czyli bym zaproponowała zastąpienie części egzaminu zawodowego właśnie takim projektem realizowanym w realnych warunkach pracy, czyli taki trochę powrót do przeszłości, bo ja właśnie myślę sobie, że uczenie metodą projektową bardzo mocno wzmacnia sprawczość tego ucznia, czyli on oprócz tego, że sprawdzamy jego wiedzę, sprawdzamy również jego umiejętność planowania, umiejętność komunikacji, a także właśnie umiejętność rozwiązywania problemów. To tutaj jeszcze, ja, proszę Państwa, nawiążę do tego, co się dzieje na dole. Mamy Skills Poland i myślę, że ten konkurs umiejętności zawodowych świetnie pokazuje tą możliwość uczniom rywalizacji, ale pokazania swoich bezpośrednich umiejętności. Jeżeli to stałoby się częścią też programu naszego kształcenia bądź przygotowywania do uczestnictwa w takich konkursach, to myślę, że to też będzie świetne rozwiązanie. Ja chciałam panelistom podziękować, ale proszę Państwa, może są jakieś pytania z sali? Może ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Może jest jakaś kwestia, którą chcielibyście jeszcze Państwo poruszyć? Czas nam się kończy, ale my jesteśmy otwarci. Ta debata mogłaby jeszcze trwać, bo tutaj wiele aspektów nie zostało poruszonych. Ja wiele rzeczy jeszcze sobie przygotowałam, ale myślę, że te wypowiedzi były dosyć obszerne. Mam nadzieję, że satysfakcjonujące i mam nadzieję, że informacje, które też zostały tutaj wypowiedziane, w pewnym sensie spowodują, że będziecie Państwo korzystać z tych możliwości, które oferuje nasza fundacja, z tych programów i projektów i z tych możliwości, które być może dzisiaj urodziły się w Państwa głowach. Czy są jakieś pytania z sali? Nie ma. Więc szanowni Państwo, chciałam Państwu serdecznie podziękować za super spojrzenie z różnych perspektyw i mam nadzieję, że to było budujące i coś się urodzi na przyszły rok. Serdecznie dziękuję.